Witam na kanale Telka24. Dzisiaj przetestujemy z kotem odkurzacz bezprzewodowy pionowy firmy iLife. Jest to model W90. Jest to odkurzacz, który może odkurzać na sucho oraz ma funkcję mopowania. Dobrze, przeprosimy może kota, zobaczymy zawartość opakowania, następnie zrobimy jego pierwsze uruchomienie i później nagramy filmiki, jak ten odkurzacz działa w praktyce. Mam nadzieję, że kot nam przy tym pomoże, jeśli chodzi o bałaganienie w mieszkaniu. Teraz sprawdzimy zawartość opakowania. Miejmy nadzieję, że kot nam przy tym będzie też delikatnie pomagał. Jestem ciekawy, jak to w ogóle działa. To jest mój pierwszy taki odkurzacz. Do tej pory korzystałem z tradycyjnych odkurzaczy albo z robota, którego znacie z mojego kanału. Przy okazji w tamtym odkurzaczu, jeśli chodzi o ten robot jeżdżący, zaczyna powoli bateria padać. Muszę poszukać jakiejś baterii zastępczej. A tu jeszcze nie, z tej strony jeszcze nie odciąłem. Kot jest ciekawy, co się dzieje. Tu będzie zaraz dla kota pewnie pudełko znając życie, a my tu zobaczymy, jak to wygląda. Zawartość opakowania, tu widzę do czyszczenia jakaś szczoteczka. Nasza stacja dokująca. To, co czytałem, że ten odkurzacz sam czyści swoje szczotki, to jest duża zaleta. Instrukcja obsługi. Tu widzimy część rury. Kot już skoczył do pudełka, sprawdza, czy pudełko było dobrze zapakowane. Oraz sam odkurzacz. Powiem wam, że jest dość ciężki. W kolorze białym. Tu widzę, tu fajnie się ta kręci się, będziemy w każde miejsce mi wiedzie. Tu mamy pojemnik na czystą wodę, na dole jest na brudną wodę. Tu jest taka materiałowa szczotka do czyszczenia. Widzę, tu jest też guma, czyli będzie wszystko zbierało ładnie. Tu mamy styki do ładowania naszego odkurzacza. Oraz zasilacz. Jest to 28 V na 0,6 A, czyli nam daje to niecałe 17 W. Dobra, idę to podłączyć. Za chwilkę wam pokażę, jak to jest zamontowane. Postawimy go w kuchni, bo tam kot najbardziej bałagani. I później zobaczymy jego pierwsze uruchomienie oraz jego testy. Zanim pokażę, jak działa odkurzacz w praktyce, warto by ogólnie zobaczyć w ogóle, jak jest zbudowany. Tu w pudełku jeszcze była taka gąbka. Myślałem, że to po prostu jest zwykła gąbka, to jest dodatkowy filtr, który pokaże, jak go się wymienia. Mamy jeden na stałe zamontowany, tu jest drugi. Po prostu te filtry wystarczy co jakiś czas przepłukać wodą, żeby z większego brudu się wyczyściły. Zacznijmy może od pokazania, jaka to jest szczotka. Jak tu widzicie, łatwo to się demontuje. Mamy już dostęp do szczotki. Tu ją delikatnie wyciągamy i już mamy szczotkę. Spokojnie możemy ją wyczyścić. Czy powiedzmy, jakieś są włosy, czy coś, możemy te włosy zdemontować. Ta szczotka troszeczkę mi przypomina taki bardziej wałek malarski. Tu jest akurat fajnie to, że bardzo łatwo to możemy zdemontować. Nie musimy się niczym siłować. Ten odkurzacz też ma funkcję samoczyszczenia szczotki. Później to zobaczymy, jak to ogólnie działa. Jak widzicie, bez większego problemu tą szczotkę zamontowałem. Montujemy obudowę. To, co wyczytałem, tutaj te spryskiwacze do mycia podłogi nie idą do przodu, tylko są automatycznie tutaj robione w środku, czyli nie będzie tam woda psikała na lewo i prawo. Tu na dole mamy ten pojemnik na brudy, czy tam brudną wodę. Ja go już użytkowałem, jeśli chodzi o sprawdzenie, czy w ogóle to odkurzacz działa na razie na sucho. Tu wyciągamy, jak tu widzicie, troszeczkę już brudu jest. I tu mamy ten filtr, co przed chwilą go, myślałem przez przypadek, żebym go wyrzucił do kosza. I tu już widzicie, troszeczkę ten filtr jest zakurzony, bo troszeczkę go 2-3 razy użyłem, sprawdzić w ogóle, jak działa. Akurat ładnie te brudy zbiera. No i akurat tutaj dzisiaj kot się postarał, narobił wielki bałagan w kuchni, to zaraz zobaczymy, jak to
Posprzątamy najpierw na sucho, następnie na mokro. Jak wspominałem, z tyłu mamy pojemnik na czystą wodę. Tu dodajemy wodę czystą z detergentem do mycia podłóg. Tutaj widzimy, że wszystko ładnie jest zabezpieczone, żeby się nie chlapało. I przejdziemy teraz do samej szczotki. Za chwilkę pokażemy, tu mamy 4 przyciski. Powiem, do czego te przyciski służą. Jak tu widzimy, z przodu mamy 3 przyciski. Pierwszy jest uruchomienie oraz wyłączenie odkurzacza. Drugi to jest zmiana trybu, czyli normalny tryb pracy oraz turbo. Trzeci to jest, jak podłączymy go do bazy dokującej, możemy tą szczotkę umyć, żeby po prostu pozbyć się różnych brudów. A z tyłu mamy przycisk do dozowania płynu, jeśli chodzi o mycie podłogi na mokro. Jak tu uruchomimy, ten odkurzacz też wydaje różne komunikaty. Za chwilkę zobaczcie, nie wiem, czy usłyszycie ten komunikat. Było komunikat, to jest czyszczenie. Włączenie trybu turbo. Teraz był komunikat, żeby go stawić do stacji dokującej, żeby go naładować. Zapomniałem wam jeszcze pokazać, w którym miejscu mamy pokazany stan naładowania baterii. Jeśli chodzi o stan naładowania baterii, to jak go uruchomimy, mamy światło zielone, jeśli jest... Mamy tu światło zielone, jeśli bateria jest naładowana powyżej 40%, między 40% a 10% mamy kolor pomarańczowy, a jak jest poniżej 10% mamy wtedy kolor czerwony. Dobrze, koniec teorii. Zaraz zobaczymy, jak on odkurza w mojej kuchni oraz jeden dywanik. Jak tu widzicie, ja mam w większości mieszkania taką podłogę drewnianą. Za bardzo dywanów nie mam, ale mam jeden dywanik w przedpokoju, to zaraz zobaczymy, czy też da sobie z nim radę, jeśli chodzi o takie powierzchnie. Nie wiem, czy tu widzicie, ale po prostu u mnie tak kot rozlawia, jeśli chodzi o bałaganie w kuchni. Za chwilkę zobaczymy, czy ten odkurzacz spokojnie da radę, jeśli chodzi o odkurzanie takich powierzchni. Następnie sprawdzimy dywanik w przedpokoju, czy bez problemu sobie też poradzi z taką inną trochę powierzchnią niż gładką. Dobrze, kuchnię mamy już odkurzoną, za chwilkę tę kuchnię też zmopujemy, ale najpierw sprawdzimy, czy ten odkurzacz poradzi sobie z takim dywanikiem w przedpokoju. Teraz sprawdzimy, czy odkurzacz sobie poradzi z dywanikiem w przedpokoju. Jak tu widzicie, kot jest zaciekawiony, co tu się dzieje. To bierzemy się za sprzątanie dywanika. Miejmy nadzieję, że kot się za bardzo nie wystraszy. Taki odważny, że już uciekł. Dobra, to bierzemy się za sprzątanie dywanika. Według mnie odkurzacz sobie poradził bardzo dobrze. Za chwilkę zobaczymy, jak wygląda szczotka, czy jest bardzo brudna po czyszczeniu kuchni oraz przedpokoju. Następnie zrobimy mopowanie podłogi w kuchni oraz przedpokoju. Teraz zobaczymy, jak bardzo się ten odkurzacz zabrudził, jeśli chodzi o takie sprzątanie, powiedzmy, codzienne. Widzimy, że tu mamy już jakieś włosy zawinęły. Zaraz zobaczymy, czy te włosy łatwo zdjąć, bo to według mnie ważne właśnie przy kotach. Albo tak jak właśnie u mnie też są oprócz tego 3 kobiety w domu. Widzę, że włosy łatwo można wyczyścić. Tutaj się troszeczkę włosów widzę zawinęło, ale tu widzicie, wszystko łatwo możemy poczyścić, jeśli chodzi o sprzątanie takiej szczotki. I zobaczymy, jeśli chodzi o brud w pojemniku. Tu nam się troszeczkę też widzicie, więcej zebrało tych kłaków. Oraz tutaj mamy dość sporo tego ładnie, tych żwiru oraz innych śmieci. Wszystko się ładnie w pojemniku zbiera. To teraz wyrzucamy.
to też wyczyścimy, wrzucimy do kosza. Dobra, teraz test na mokro. Zobaczymy, jak sobie poradzi z brudem w kuchni. Jeszcze dodatkowo troszeczkę utrudnimy, tam ubrudzimy bardziej tą podłogę, żeby miał co do roboty ten nasz odkurzacz W90. Jak tu widzimy, na podłogę się niechcący wylało troszeczkę ketchupu oraz syropu malinowego. Zaraz zobaczymy, czy ten odkurzacz sobie poradzi z tym czyszczeniem takiej podłogi w kuchni. Powiedzmy, przy robieniu jakiegoś posiłku coś tam się wyleje, kapnie. To jest standard przy dzieciach, to zaraz zobaczymy. Widzę, że z sokiem sobie poradził. Teraz zobaczymy, czy poradzi sobie z ketchupem. Widzę, że sobie poradził bez problemu, jeśli chodzi o ketchup i wylany taki sok malinowy. Troszeczkę mnie te komunikaty denerwują, że za każdym razem jest komunikat, że uruchomił się, że wyłączył się. Szkoda, że nie ma funkcji wyłączania tych komunikatów. Dobra, ja też szybko ogarnę kuchnię. Zaraz zobaczymy, jak czyści się ta szczotka, jeśli chodzi o ten tryb samoczyszczący. Powiem szczerze, że byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony, jeśli chodzi o mopowanie podłogi. Poradził sobie dobrze, to jestem miło zaskoczony. Akurat w moich warunkach, jeśli chodzi o kuchnię oraz przedpokój, użyłem 1/3 wody, która była nalana z płynem. Teraz sprawdzimy, jak działa ten tryb samoczyszczący. Start self-cleaning. Self-cleaning finished. Start charging. Jak było widać i słychać, dość głośno chodzi w tym trybie samoczyszczącym, a wiadomo, chodzą też szczotki czyszczące. To fajnie jest to, że to wszystko się dzieje w tym stacji dokującej. Tu w tej chwili troszeczkę włosów tylko zostało, a tak tu widzę, że wszystko czyste. Nawet ładnie pachnie, bo troszeczkę jeszcze tego płynu zostało, jeśli chodzi o pojemnik. Tam niby wylałem, troszeczkę jeszcze widzicie, jakich włosów zostało. Teraz wkładamy to, nie wiem, tak czy tak. Nie, czyli tak wkładamy tutaj, żeby do końca wysło, ale tak jest dość suche, jeśli chodzi o to. Tu jeszcze troszeczkę brudów. Później jak to przeschnie, to jeszcze wyczyścimy. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda pojemnik z brudną wodą. Od razu warto ją wylać, wyczyścić. Ponieważ kiedyś miałem odkurzacz taki piorący, zapomniałem wody wylać i po 2 dniach zastanawiam się, to tak nieprzyjemnie pachnie w mieszkaniu. Tu mamy ten filtr, co mówiłem, że możemy go wymienić. Też możemy go raz na jakiś czas przepłukać. Jak tu widzicie, troszeczkę jest brudny. Tu mamy pojemnik z tą brudną wodą. Widzicie, też te wszystkie nieprzyjemne rzeczy są. Wylejemy je zaraz do kibla. Opłuczemy też, żeby poczekamy, aż wyschnie ten pojemnik. Może zrobię takie krótkie podsumowanie tego odkurzacza iLife W90. Jestem miło zaskoczony. Naprawdę byłem sceptyczny, jeśli chodzi o mycie podłóg. Myślałem po prostu, że on będzie bardziej rozmazywał niż je czyścił. A tu akurat w moich warunkach domowych bez większego problemu sobie poradził z podłogą. I będę go prawdopodobnie niestety częściej używał. Żona będzie mnie zaganiała do mycia podłóg. Jak to zazwyczaj mycie raz w tygodniu. Tak pewnie przy naszym kocie brudzącym w przedpokoju i w kuchni on potrafi sami troszeczkę nabałaganić i to podłoga będzie po prostu czyściej sprzątana. To powiedzmy duży plus. Oczywiście łatwe odkurzanie na sucho. Jeśli chodzi o te kilka dni, co on u mnie w tej chwili stoi, to chodzi kilka razy dziennie, jeśli chodzi o te właśnie zbieranie żwiru, bo do tej pory trzeba było zamiatać szczotką oraz szufelką. W tej chwili po prostu się bierze odkurzacz raz, dwa i jest podłoga wyczyszczona. Jak patrzyłem, ten odkurzacz nie kosztuje zbyt dużych pieniędzy. Według mnie warte są pieniądze tego, jeśli chodzi o działanie. Zapomniałem powiedzieć, bateria wytrzymuje około 30 minut. Jeśli chodzi o moje warunki, 60 m2 mieszkania, spokojnie całe mieszkanie ogarniam
jeszcze nie doszedłem do czerwonej lampki, czyli powiedzmy spokojnie się możemy wyrobić w sprzątaniu takiego 60-metrowego mieszkania w te 30 minut. Też zależy pewnie, jakie macie tam swoje gabaryty. Jeśli chodzi o takie codziennie odkurzenie po kocie, sobie w tej chwili tego odkurzacza nie wyobrażam nie mieć, jeśli chodzi o mojego kota. Jeśli dzisiejszy film Wam się dzisiaj podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się.